Zobaczcie się, jaki malutki samolocik, ma tylko 2 miejsca, potem jest korytarz i znowu 2 miejsca. Jak się nazywa? Embraer 190. O. W ogóle ma mało ludzi, mało mniej pasażerów może zabrać, ale są telewizory, ładowarka USB i pewnie dadzą coś do jedzenia, nie? Mam nadzieję. Może wino będzie. To będziemy jak będzie wino, to będziemy ten guzik co chwilę naciskać. Więcej wina, więcej wina. Tak wygląda przez okienko. Nie można tu chodzić w szpilkach. A. I też nie można nosić walizki. Aha. A nie, to jest jak leci. Jak leci jak spada pewnie nad górami. To wtedy szpilki trzeba zdjąć. Jak spada nad morzem też. Ale jak spada i nad górami, i nad morzem, to tylko można wybuchnąć. To można się pochwalić wtedy. Trzeba wziąć dla pałki. A nie, też szpilek nie można nosić. Wi-Fi nie wolno takich tam. To wiadomo, tak. A to w czasie startu i lądowania nie wolno tych sprzętów używać. Takie żarełko mamy, paróweczki z makaronem, bułeczka, sałatki, jakieś ciasteczka, serek. Do tego ja wziąłem czerwone wino i kawę, a Dorenda wzięła herbatę i czerwone wino, a reszta ta sama. Smaczne? Zamiast tego też coś innego można było jakieś... ale nie zrozumiałam do końca co. Coś z kuricy, ale no... Tak, albo z kukurydzą. Nie jestem pewna. Ja tak zrozumiałam. No nieważne. Będziemy lądować w Kijowie, w Boryspolu. Tam gdzieś widać Kijów. A już teren lotniska. Droga. Już się zbliżamy. I już będziemy lądować. Udało się! Dziękujemy, że lataliście z Georgia Airlines. Zapraszamy do Borispol Teše, porter će trvaju te gre se bao zero. Please remain seated in the single fasten until the signal sign is turned down. May we also remind you to check personal belongings on board. Smoking is not... Dojechaliśmy na osiedle Charkivska, gdzie mieszka Jura. No nie będzie go dzisiaj w domu, bo jest jeszcze u mamy, ale żona jego Tania jest, także podobno na nas czeka, tak napisał. No i mieliśmy w ogóle szybką podwózkę z lotniska, bo stały tam takie autobusy. Jeden był do centrum Kijowa, drugi był przez właśnie metro Charkivska, chyba dalej też jechał do centrum. Tylko że one kosztowały po 60 hrywień. To jest 8 zł. No tak получается. A myśmy mieli tylko 100, więc trzeba było zapłacić 120, a myśmy mieli 100. No więc nie mogliśmy skorzystać z usług tego przewoźnika. No, moglibyśmy wypłacić z bankomatu, ale stwierdziliśmy, że jest droga. Tak, stwierdziliśmy. Pójdziemy kawałek i złapiemy zwykłą marszrutkę.
Tylko że jak zaczęliśmy iść i popatrzyliśmy na mapę, to okazało się, że trzeba przejść 3 km do trasy i do miejsca, gdzie mogą stać, gdzie może być przystanek, gdzie się mogą zatrzymywać zwykłe autobusy, jakieś nie takie lotniskowe, drogie. Więc stwierdziliśmy, że będziemy łapać stopa. I Przynajmniej do tej trasy. tak, przynajmniej do trasy, przynajmniej do przystanku. 3 km, 4 km. I zatrzymał się bardzo miły człowiek, bardzo miły pan i mówi, że jedzie do centrum, że nas podrzuci po drodze na to metro, gdzie chcieliśmy. Także wyprzedziliśmy nawet ten autobus, byliśmy szybciej. Bardzo wcześnie wstaliśmy, o 4:30, bo o 6:00 mieliśmy pociąg. Jedziemy cały czas, o 5:30, no za parę godzin będziemy w Przemyślu, stamtąd jeszcze pociąg, autobus i potem wieczorem później dojedziemy do domu. Mam nadzieję. Tak. Dzisiaj pobudka była naprawdę wczesna, ale też położyliśmy się przed 11 spać, także tam 5 godzin snu. Wczoraj też było, znaczy przedwczoraj na wczoraj też było mało, znaczy niby na tym lotnisku, ale to nie był taki wygodny sen. Trzeba było tam też patrzeć, sprawdzać, czy wszystko jest bezpieczne. Ale już dzisiaj się powinniśmy wyspać. Do 7, nie? No to pójdziesz do pracy jutro. Tak. Jak to możliwe? Jedziesz, wracasz od razu do pracy. No, to jest bardzo wygodny pociąg, bardzo szybko można się z Kijowa do Polski dostać tam za jakieś 6 godzin. Teraz będziemy w Lwowie, tam już się zacznie odprawa ukraińska, a potem w połowie, jak już przejedziemy granicę, wejdą polscy celnicy, już będzie polska odprawa, także też... Zobaczymy, czy nas spuszczą, bo mamy 2 paczki papierosów za dużo. Nie mów takich rzeczy. I majonez. Nie mamy, nic nie mamy. Wszystko mamy tak jak trzeba. Nawet haczapury mamy. Hinkali. No, Wszystko właśnie z mamy. mięsem. Wszystko mamy tak jak trzeba, nawet hinkali na drogę. Ania wczoraj zrobiła takie fajne ciasto z kapustą kiszoną. Bardzo, bardzo smaczne. Tak. I bardzo proste i szybkie. Ma nam podesłać przepis. Darenda się nauczy, będzie robić. Ja? To jest to zawsze robić jedzenie. Jesteśmy już w Polsce. Niestety pogoda przywitała nas kiepska. Rozpadało się. Zrobiło się zimno, trzeba było się ubrać. Nie tam, że jak w Kijowie jeszcze w krótkich spodenkach rano. Tutaj po prostu jest zimno. Ale na szczęście wszystko idzie zgodnie z planem. Pociąg miał 20 minut opóźnienia, ale zostało nam 10 minut na przesiadkę, więc spokojnie zdążyliśmy. No i jesteśmy w Rzeszowie. Idziemy na dworzec podmiejski, tutaj za galerią. Kawałeczek dalej. I za 10 minut dokładnie będziemy mieć polskiego busa. Czyli już nie polskiego busa, tylko Flixbusa. Tak. Akurat wystarczyło czasu, żeby zjeść zapiekankę, kupić wafelki na drogę, Tak, wziąć wodę tutaj w galerii. wysikać się. Tak, dzisiaj już stoi Warszawa, Flixbus, także spoko, przez Radom. Także ładujemy się. Mam nadzieję, że jeszcze będą miejsca Muszą być, koło bo siebie. dużo ludzi jak zawsze. Trzeba zajmować później szybko. I co, siedzimy, nie? Fajne takie duże miejsce na nogi. Tak. Mieścimy się tutaj. I podobno znów wprowadzili system rezerwacji. Ale chyba tylko na niektóre, bo tu gdzie są zielone nalepki, to tych miejsc się nie da. To jest zielone, nie? Za dodatkową opłatę. Czy jakie? Nie, gdzie są zielone, No to tak, można, ale nie? żeby jak Ja chcesz szukam to zieloną rezerwować. Tu pan ma z zieloną. No bo dla inwalidy to nie wiem, czy Inwalida zawsze. Podejrzewam, że to jeszcze jest z czasów, jak kiedy autobus jeździł w innym kraju. No i przyjechaliśmy. Jesteśmy
W Warszawie jeszcze ostatni autobus do domu. I muszę iść spać. O, tak, trzeba iść spać, bo już po prostu jedziemy od 5 rano, a jest już No tak 10 naprawdę wieczór. od wczoraj rano. No. Tak, no tam była przerwa w podróży, chwila odpoczynku, ale to tak naprawdę to już lecimy, jedziemy. Taka długa podróż powrotna. Na raty. Hej, hej, słuchajcie, to już był ostatni odcinek naszej kaukaskiej przygody. Udało się, jak widzieliście w poprzednich odcinkach serii, wejść i na Elbrus, i na Kazbek. Szczęśliwie wróciliśmy do domu, do Polski, do Warszawy, co przed chwilą zobaczyliście, ale nie będzie to jeszcze ostatni odcinek, także pozwólcie nam, że nagramy jeszcze takie podsumowanie tego całego wyjazdu i pojawi się jako kolejny odcinek z serii. Także do zobaczenia przy jeszcze jednym odcinku. Pa, pa!